Ależ dzisiaj będzie wojna totalna i my w tej wojnie totalnej będziemy brali udział. Witam serdecznie, Zajchan z tej strony, kłaniam się i witam w Shogun 2 Total War Fall of the Samurai z modyfikacją Master of Strategy. Na wstępie łapki w górę, soczyste komentarze, statystyki YouTube'owe, muito importante. Zapraszam na pozostałe kanały na YouTubie, na naszego Discordzika, na Patronite, jak ktoś chce wspierać Zajączka i mieć dostęp do serii premium patronowych, a my tymczasem stoczymy bitwę. Nie wiem, co to jest za okręt, ale jest jeden, pewnie początkowy. W ogóle ich daimyo to jest jakieś nasze poddajmio, bo oni też mają tego tutaj takiego zawijasa, tylko że zielonego, a my mamy niebieskiego z kreską. Nie mam pojęcia, ale jakieś takie pokrewne chyba, jacyś kuzyni. Dobra, stoczmy ta bitwa. Stoczmy ta bitwa. To jest drewniana korwetta. Na drewnianą korwetę oni mają... A, bo to jest Kaiten class, a tutaj mamy Kankumaru class. To jest gorsza, ale jest trochę więcej, znaczy mniej dział, ponad 2 razy mniej dział. Ale lekutko więcej marynarzy na okręcie. No dobra, walczymy. Poważnie, ciekaw jestem, jak wyglądają bitwy morskie, bo ja w ogóle w zwykłym Zwierzchu Samurajów nie pamiętam, jak wyglądają bitwy morskie. Ostatnie bitwy morskie, jakie szczególnie toczyliśmy, to na tym modzie portugalskim. No i psycha wtedy siadała, nie? A tak, to były bitwy w Empire'ze i były bardzo przyjemne mimo wszystko. Także zobaczymy, jak na Zmierzchu Samurajów z tą modyfikacją. I to jest taki łokręt, rozumiesz, taki łokręt piękny. Taki piękny łokręt. Ale to taki mamy mniejszy łokręt, ale oba spalinowe. Oba spalinowe, ten jakiś napędzany tymi młynami, kołami, a ten gdzieś to ma... No, komin wystaje, coś tu napędzane jest, jakaś śruba stoi. No dobra, to rozpocznijmy bitwę. Wy macie jakieś umiejki? Szybkie przeładowanie, przegrzanie silniczków. Rozpoczynamy bitwę. A, my już na start praktycznie możemy się pyrkać. Możemy się pyrkać, możemy się strzelać. Dobra, a ty możesz przodem jeszcze bombyć nieprzyjaciela. Okej. Płyniemy. No trochę pokracznie to wygląda. Trochę pokracznie to wygląda, ale niech będzie. Można ręcznie strzelać? Można A, bo tu są te speedy, to wszystko. No dobra. Interesujące. To można minować, co ty gadasz? Place mine must be outside the enemy. O kurde, ty, można miny rozstawić. Ale w sensie to gdzie on? To zrzucił tutaj tą minę? O, ale to wróg musiałby wpłynąć. No to nie wiem, jaka to musiałaby być bitwa długa, ciężka, rozumiesz, żeby wróg w to wpłynął. Okej, wróg znajduje się na trytytce w zasięgu. Pokaż, jak ten ostrzał wygląda. Bum, bum, ale po maszcie poszły pierwsze pociski. Na razie wszystko poszło w maszt. Okręt stoi, dobra, on odpowiada oczywiście ogniem. Daj fast reloada. Okej, i ty się zakradaj od tej strony. O, chyba ruszył. Ruszył, bo wcześniej stał na kotwicy. Okej, straciliśmy jednego marynarza, on na razie bez strat. Okej. Wymiana pocisków. Mocne, to są jakieś już pancerne, rozumiesz, żelazem łokładane. I twarde, dobra, ale tu się szczurem zakradamy, żeby od drugiej strony go pyrkać, tym naszym lekkim... Kurde, bo my chyba przegrywamy ten pojedynek. Ładnie te pociski siadają, kilku marynarzy padło. Czy tu jest coś takiego jak wytrzymałość kadłuba lewej i prawej strony? Mamy lekko skontowany, on też lekko skontowany. Weź trochę przyspiesz, bo on ci ucieka. Weź go doścignij. Dobra, i wyle krótko do przodu, żeby trzymać z nim linię ostrzału. Dobra, nie terrible danger, tylko my tu, rozumiesz, fajta mamy. A, tu są wytrzymałości kadłuba, no to powoli nam schodzi. Nie da się zobaczyć u tego? U oponenta. Czy da się zobaczyć? A, tu na tych wykresikach. Dobra, no to powoli go tutaj gnębimy. Tu jeszcze nasz karypelek przypłynął. Dobrze. Śmiesznie, jakby on mógł wyprzedzić i przed nim postawić minę, żeby on wpłynął. Bo ta mina tutaj, co postawiliśmy, cały czas się unosi. Na minimapie widać. Śmiesznie to wygląda. Dobra, obróć się teraz bokiem. Wymachnijcie szybkie przeładowanie. Dalej sobie powolutku płyńcie. I się obróć.
No i teraz z bocznych dział strzelaj mu w tyłeczek. Dobrze, a tutaj fragmenty statku mu się łupią. Moglibyśmy sprawdzić, nie wiem, może abordażu? Można robić abordaże? Można, bo ja bym ten łokręt przejął. Oho, chyba zaczyna nabierać wody, bo jakoś tył mu... Czy ty próbujesz uciec? Bo dopłynęliśmy do krawędzi mapy praktycznie. To są skały, więc dalej nie popłyniesz. Nasz okręt też jest lekko uszkodzony. Bliskie spotkanie, że nawet z muszkietów zaczęli strzelać. Nie wiem, czy mamy szansę go abordażować, bo już jest przewaga w marynarzach. Nie ma czegoś takiego jak kartacze i tak dalej, żeby osłabić... Już chyba nie ten etap, żeby kartaczami osłabiać garnizony, znaczy tego... załogę statku. No, ale spanikują, może ich po prostu przejmiemy, decydujące zwycięstwo. Nice. Czyli mamy bitwy, proszę bardzo. Bitwa morska dla widza. Mam nadzieję, że widzu zadowolony z bitwy morskiej. A, oni uciekli. A nie, zatonęli. Dobra, czy ten okręt jest uszkodzony? Możesz sobie płynąć do tego portu po drugiej stronie i tak, żeby dostać się na tą stronę, żeby morza, właściwie wysp japońskich, żeby w razie czego ostrzeliwać miasta, a w międzyczasie przestopujesz się w porcie naprawić, jak dobrze rozumiem. Natomiast nasze armie ścigają niedobitki spod bitwy o Shimose. Także od razu wyjdziemy. Bitwa mostowa. Mają troszeczkę piechoty oleniowej, ale stracili praktycznie wszystkich samurajów. Właściwie resztki piechoty liniowej im zostały, więc myślę, że tutaj najrozsądniejsze będzie po prostu ulanie się na przeciwnika. Tak jest. Bitwa mostowa i my chyba nawet mamy bliżej do tego mostu, żeby go przekroczyć. Nasi Ashigaru już pałają, rządzą szturmu na pierwszej linii frontu. Na spokojnie nasze wojska przekroczą most na rzece, nie nękani przez siły nieprzyjaciela. Jest, ale to abstrakcyjnie musiałoby wyglądać, jakby serio była taka błękitna armia. Wszyscy tak niebieściutko ładnie ubrani. Strasznie chaos. Weź ogarnij, co jest z czym. Niby mają jakieś sztandary, chociaż te sztandary to samo oznaczają. Weź dowódź takim potem motłochem, gdzie każdy ci się mieni na niebiesko. A więc zaczynamy. Nasza piechota z uśmiechem na twarzy przebije się przez tych strzelców. No niestety to jest piechota liniowa, więc część naszych polegnie, ale jest to poświęcenia, które jesteśmy gotowi. Czekaj, wy macie te, żeby szybko biec? Macie, także odpalić sobie sprint. Łucznicy też odpalić sprint. Biegniecie? Halo, biegniesz? O kurde, mieliście odpalić sprint, a nie żeście się zatrzymali. W najgorszym możliwym miejscu. Naprzód szturmować. Zadaniem łuczników jest, żeby ostrzelać tą piechotę liniową. A tutaj nasi strzelcy na flaneczkę. Również szybko sprintem. Jezu, oni się w sekundę pewnie wymęczą, nie? Dobra, i wy szarżujecie. No nie mamy co się z nim strzelać, bo on ma większą siłę ognia. Więc musimy jak najszybciej dobiec, a ci Ashigaru to jest idealne pożywka dla wrogich strzelców. Dobrze ci łucznicy ich masakrują. Nice. Dobra, zaatakować. Zaatakować. Wbiec oponenta. Wbiec oponenta. Generałowie do przodu. Wy się rozstawiać. Rozstawiać się na flankach, żeby szczylać po oponencie. Pyk, 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 pyk. I tutaj nasi samurajowie również do szturmu. Dobrze, dobrze, strzelacie pięknie. Teraz może tych strzelać. Jak ci Ashigaru. No trochę poginęło, tych frontowych oddziałów to trochę poginęło, ale trzymają linię. Ładnie ci łucznicy tam obyli. Spokojnie, jak oni poginą, nic złego się nie stanie, bo zaraz będziemy i tak ich wymieniać na lepsze jednostki. A mieli nam dotrzymać możliwość, żeby rzucić naszą lepszą piechotę do walki i do strzelania. Dobrze, i tutaj na flance ostrzał, pięknie. Może troszkę bardziej po swoich niż po naszych. Ależ piękny ostrzał. No i wróg powoli się łamie. Dobrze, tegom chciał. Dobra, generałowie. Generałami chyba szarży robić nie będziemy ryzykować. Nie bardziej po swoich szpodarzach, tylko będziemy dobijać, żeby nic im nie uciekło. Bo to są prawdopodobnie cała armia nieprzyjaciela. Stała została rozbita pod tym miastem, a teraz całą armię nieprzyjaciela rozbijemy tutaj w tej bitwie. No panowie, egzekucja. Egzekucja, dobrze. Nie brać jeńców. To oni nas zaatakowali, my się tylko bronimy. To nie jest tak, że my ich sprowokowaliśmy tym ostrzałem artyleryjskim. Znaczy floty naszej, po ich jednostkach. W ogóle te wydarzenia nie są ze sobą powiązane. Ani trochę. Ło! Jaki kociołek, rozumiesz? Piu, 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 piu. Tylko może już nie strzelajcie, bo bardziej po swoich niż po naszych będziecie bombić.
Zaprzestań ostrzału. Ładnie to wygląda, ale nasi samuraje dostają. Kawaleria i piechota dobije resztę. A, tu jeszcze jest w ogóle umiejka szarży. Na podstawce tego nie ma, nie? Mogłem odpalić. No straciliśmy dużo, połowa Ashigaru poległa, ale dzięki temu core naszych jednostek, który z nami długo zostanie, został niewzruszony. Tak więc myślę, że na plus ta bitwa. Tak jest. Armia pokonana. Awansowałeś? Nie, dalej nie awansował. Patrz, ale już jest blisko. 50 na 75 expa. Czy dojdziemy do tych poletek ryżowych? Ty, te poletka ryżowe... Aha, bo to jest już po drugiej stronie. To poczekasz na tym moście. Jedną turę się uzupełnisz. I pójdziemy na... Shimose, Hitachi. Szpiegu, dojdziesz, podejdziesz. Jeszcze 2 tury potrzebujesz. Posiłki biegną, mamy 2000 szekla. Z Shimosy. A, agent z nami nie poszedł. A czemu agent z nami nie poszedł? On za każdym razem jak go przechodziłem przez miasto, to on zostaje niestety. Jeden oddział kawalerii myślę, że machniemy. Salami kawaleria. I póki co więcej Ashigaru. Chyba git. Jak to jest zadowolenie? Minus 13! W przyłączonych podatkach minus 11. Oj, może być nasza ofensywa zaraz zrewidowana. O niepokoje społeczne. Dobra, to werbuj Ashigaru i... A, na wioskach oni się 2 tury rekrutują. I chyba będziemy musieli zatentegowywać to wszystko za pomocą Ashigaru. To mi się bardzo nie podoba. Niezadowolenie z modernizacji. Opór najeźdźcy. Lojalność jest niska, dalej wyznają cesarza. Niedobra to. Nie no, nie możemy, musimy wrócić. Musimy wrócić, bo to równa się rebelia, a nie możemy teraz sobie pozwolić na rebelię. Wiem, że on stracił armię, jest prawdopodobnie odsłonięty. Ale przypominam, że te miasta też jakieś tam mają garnizony. Może to nie będzie tak wielka bitwa jak o ten ufortyfikowany port. Ale mimo wszystko no jakieś tam jednostki będą, więc sobie odpoczniemy, oni się szybciej uzupełnią. Oni się w mieście wolniej uzupełnią niż na polu, bo tu jest 7 tur, a jak stali na moście 6 tur, ale mniejsza, dobra. Finansowo jest słabo, ale stabilnie. Handlować więcej na razie nie możemy, bo technologia za 1 turę mamy plus 1 do zadowolenia, ale musi być lojalna prowincja. Musimy podbić modernizację, żeby wejść na ten poziom i odblokować porty. Zrobimy zagraniczne misje. Musimy stawiać budyneczki, które rozwijają nas. I zrobimy tak, że nasza główna stolica, znaczy nasza pierwsza osada, prowincja, będzie pod szekle handel. Natomiast ta prowincja Shimosowa, myślę, że ją zrobimy pod... rekrutację. Poczekaj, chcesz powiedzieć, że potem te budynki, one dalej się jeszcze rozwijają? Patrzcie, jak tu mamy wolnego kafla, to bot w Shimosie zbudował ten budynek. I potem z tego budynku to się dalej rozwija? Jacie, plus 5 do rekrutowanych kosztów, 1 do rekrutowanego futu. Jacie. Co ty gadasz? Bo ja chciałem w ogóle to zburzyć i postawić tam artylerię. A widzę, że to są bonusy do jednostek i możemy mieć 1 tech na prowincję. Łojacie, ale to jest fajne. No i teraz, gdzie jesteście? Gdzie jesteście fani wyrobu podobnego zwanego Warhamma? Powiedz mi, gdzie coś takiego fajnego jest. No nie ma. Tam masz te tempe kafle, budujesz 1 osadę, potem wszystko sobie rekrutujesz globalnie albo z tego przerzucasz. Wystarczy, że 1 osadę rozbudujesz kaflami i podstawowymi budynkami. Nie ma porównania. O czym wy mi w ogóle mówicie? Wyroby podobne to są karne serie. Skipuję turę. Shinobi wykryty, ale to on ma odkrywać. Dobra, mamy technologię. Teraz tak, badaj to. Kurde, strasznie wolno idzie to unowocześnienie rodu. Przy okazji szpiegu, pokażesz co tu się znajduje. Ach, akurat Hitachi nie widzimy. Jeśli wyjdziemy, to będą bardzo wkurzeni. Minus 11, minus 9. Tu idzie piechota liniowa. Jak zabierzemy stąd agenta, to jest dalej minus ten, ale my musimy przejść. My musimy przejść i zdobyć Hitachi. Stań na moście i w następnej turze powinniśmy być w stanie dobiec do Hitachi. Tu w ogóle widzę, że chyba się osada buduje, bo jest ogrodzona murkiem. Wy poczekacie w mieście 1 turę, to jest minus 8. Werbuj dalej Ashigaru. A flotą opływamy.
Zamieszki. Ile jest? Minus 5. Wyłączymy podatki, jest minus 3. Zrekrutujemy 2 oddziały. To będzie plus 2 i spadnie opór przeciwko okupacji o 1, a tutaj wzrośnie zadowolenie, bo lojalność się podbija i powinniśmy wyjść nawet chyba na plus 1, ale zostawmy przy bieżącym założeniu. Tutaj znowu jakaś flota przypłynęła. Mam nadzieję, że on zamiast odbudowywać armię, inwestuje w flotę. Dobra, szpiegiem, teraz jest mucho importante. Czy on coś tu rekrutuje? To wysyłasz to, co miałeś na granicy, to się cofa. Tu nie widać armii, port jest pusty, tu jest armia. Tu jest armia i to jest na szybko zrekrutowany, widać, to jest nowe. 2 generałów, bo tamtych 2 poległo w szturmie, mają konnych łuczników. Nasi łucznicy powinni ich ładnie skontrować i masz zwykłych strzelców, dobra. Aha, i ty nie dochodzisz do żadnej farmy. Wejdź sobie do tych krzaków. My się uzupełniamy na terenie wroga? O, tu jest farma. Ty budujesz, nie no, 5 tur ci nie dam, żeby to zbudować, ale jest potężny garnizon. Ej, my jesteśmy na terenie wroga i ty się uzupełniasz. To może być umiejka naszej frakcji, bo jedna frakcja miała, już nie pamiętam, czy nasza, czy nie. Mogę to zobaczyć? Plus 5 do prędkości, plus 6 do możliwych jegoku, plus 10 do ofiar podczas sabotażu. To jest nasza umiejka, my możemy się uzupełniać na terenie wroga, oprócz zimy. Ej, to nawet nie wiedział, ja nie wiedział, ja nie chciał. Dobra, bitew morski. Znowu uciekasz, znowu chowasz się za babskimi spódnicami. Ktoś handluje. United States of America importuje węgiel z sagą. Pozwoliłem już sobie na automatyczną bitwę morską, bo to byłaby tak sama i zobaczcie, jak nas to bardzo pokarało. Już nie będę wczytywać, żeby ręcznie rozgrywać, ale na przyszłość trzeba mieć to na uwadze. W ogóle Edo z jednej prowincji 2600. Aha, ich jedna prowincja zarabia tyle co 2 nasze w teorii. Ale zobaczcie, jakie armie wystawiają. A oni już z naszymi sojusznikami nie są. Oni się obrazili. Ale dalej walczycie, nie? Nie tam na północy. Tak, dalej walczycie na północy. I nadal mamy handel i przejście i się niby lubimy. Tu mamy szogunatów z Aizu. Nie chcielibyście może sojuszu? Nie, nie będzie sojuszu. Nie będzie sojuszu. Nie pogadamy. No dobra, skipujemy turę. Ty, ten nasz agent to taki średni, co turę jest wykrywany. Chyba tą misję dyplomatyczną sobie do serca wziął. Ty, patrz co bot robi. Co ty gadasz? On tutaj stakuje, rozumiesz, żeby tu cyk, cyk, cyk posiłki złapać. Co ty nie powiesz? I tu już w ogóle, nie wiem, czy on podrzucił, czy to zrekrutował. Dobra, czy możemy jakoś tutaj zrobić? Możemy sabotować armię 50-50, 1000 szekli, dużo. Albo możemy spróbować stoczyć bitwę. To są głównie strzelcy. Szkoda, że ci nasi nie doszli. No i tu już jest zadowolenie, proszę bardzo. To już jest prowincja zadowolona. Jak się postaramy, to będzie kawaleria w tej bitwie. Piechota niestety nie dojdzie. Zrobimy tak, że wyciągniemy na pewno wszystko. Oni są rozsierdzeni, ale to rozsierdzenie będzie mi spadać i posiłki będziemy rekrutować, w sensie więcej Ashigaru garnizonowego. Najtańsi w utrzymaniu. Także na razie jedną turę zapłacicie. A podciągnij tych żbiczków. Nie wiem, czy on nie dostanie tego garnizonu z miasta. Stań sobie kawalerią, tak żeby brać udział, bo ta kawaleria na pewno się przyda. No i chyba się klepiemy. Ej, ale to, że my możemy się uzupełniać na terenie wroga i to w miarę szybko, to jest great sukces. Dobra, toczymy bitwę z tymi posiłkami, które biegły, aby ratować pola Hitachi. A więc bitwa. To jest chyba garnizon tej wioski? Nie wiem. Nie, to nie jest garnizon wioski, to jest to, co stało w wiosce. Garnizon jest osobno, dobra. Fajna bitwa, znowu. Ej, podoba mi się ta modyfikacja. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Tak powolutku na spokojnie walczymy o wioskę, o jakieś poletko ryżowe, tam jakiś lasek bambusowy. 1000 tych poginie, żeby to zdobyć. Podoba mi się. Szkoda tylko, że nasza piechota liniowa nie zdążyła na bitwę. Ale ważne, żeby było ich przechwycić, zanim wejdą do wioski. Wow, to jego posiłki od flanki idą. To my teraz mówisz? Że jego posiłki tutaj wychodzą od flaneczki, a my sobie lasem przebiegamy? To ty mi teraz dopiero to mówisz? Łojacie,
Ależ to są możliwości. On nie wie, że my w tym lesie stoimy, bo my jesteśmy ukryci. Biegiem, panowie. Biegiem. A tą naszą grupkę Washigaru z dwóch stron rozstawimy. Troszeczkę się zmęczycie, panowie. Ale spokojnie. Czas w teorii gra na naszą korzyść. No, panowie, bo macie ich w zasięgu. Mocne salwy, dobrze, ty w ogóle w krzakach się schował. To jeszcze łucznicy, pyk. Ależ my ich zmasakrujemy. Jezu, jaka fajna bitwa, podoba mi się. Takie małe, początkowe bitwy na masakrowanie nieprzyjaciela. Na szalom, witam! Ależ salwy, to jeszcze łucznicy, żeby ewentualnie asykurować. Jakby chociaż czekaj, bo on ma tam jeden oddział strzelców. To możemy go zaatakować. Nasi Ashigaru do przodu. I wy z tej strony też do przodu. I nasza kawaleria też na flaneczkę, żeby dobić to, co będzie ewentualnie uciekać z bitwy. Piękna potyczka leśna. Zdążycie strzelić, ale nasi Ashigaru to uwielbiają przyjmować te strzały. Obijajcie dalej tych Ashigaru. Pysznie. I nasi generałowie przejeżdżają, tylko nie dostańcie jakimś randomową strzałą. No, jeden oddział próbuje nam uciec. Ścigaj do nieprzyjaciela. Troszeczkę nas to zmęczy ten pościg. Ale oponent ładnie czeka, nie próbuje ratować swoich posiłków. Oni wiedzą. Naprzód Ashiguresy, szarżować! Dajcie bonus do szarży. Dobrze, tego bym chciał. Tylko bardziej po naszych nie strzelajcie, ogok? I będzie dobrze. O ty, bo wróg się wściekł, jedzie kawalerią. Zaczynamy. On to ma strzelców na flance? Tak, ma strzelców, to nasza jazda gotowa. Trzeba pamiętać, że on ma tutaj tych konnych łuczników. Zajmijcie miejsce na tym wzgórzu. Nasi strzelcy szybciutko do przodu. Te oddziały Ashigaru do asekurowania tutaj, centrum. Okej, ten oddział Ashigaru z uśmiechem na twarzy stankuje ewentualne te. Naszego generała cofnij, bo jest zbyt blisko. Dobra, co my tutaj mamy? O, wrogi generał, dobra, nasze Ashigaru się tym zajmie. Dobra, i nasi łucznicy niech strzelają po wrogich łucznikach. Ty paliczki rozstawisz? Kurde, bo on szarżuje tutaj tym. Szarżuje generałem. Pokaż, jak wy te paliczki. Halo, paliczki mieliście rozstawić. Rozstawiacie? Deployed stakesy. Gdzie te stakesy? Nie wiem. Choć się nie domyślam. Wy możecie w sumie stąd strzelać. Wy oddajecie stąd salwę. Wy tutaj bliżej. Pyk. Dobrze, o to chodziło. Tam jeden oddział Ashigara nam troszeczkę przemielo. O, ci Ashigaru ich złapali. No i pysznie. Cicho, dobrze jest. Ci ładnie stankowali damagę. Czekaj, to są strzelcy, nie? Co to jest? To są Matachi Kachi. Dobra, nasza kawaleria. Nowoczesna już. Zachodnia. Wiedzie w nich szabelkami. Ich wybyje. Świetnie. O kurde, jak oni ich zmasakrowali. Połowa oddziału padła. Co to było? No cóż, jest jak jest. I teraz drugim oddziałem kawalerii wjechał, generalskim. Kurde, ja myślałem, że oni nie zdążą za tego strzelić, bo biegli, a my w nich wjedziemy. No dobra, oponent tutaj myśli. To dobrze. W sensie, niedobrze, ale bitwy będą spocone. To dobrze. Oj, biedni Ashigaru między młotem a kowadem, jak zwykle. Dobra, biegnijcie już dalej. Ty, no znowu krwawa bitwa wyjdzie. A chłop wjechał prosto w naszych tych samurajów. Pięknie. O to chodziło, tego chciał. Dobra, i teraz nasi już mogą normalnie strzelać się z oponentem. Dobrze. O to chodziło. Rozstaw tu naszych generałów, tylko żeby nie dostali gdzieś tam zabłąkanym pociskiem. Nasi łucznicy gdzieś tam strzelać w oponenta. Wy macie coś typu szybsze przeładowanie? Nie, wy możecie też szarżować. Okej, i musimy w tą jego piechotę wbiec, bo on ma bardzo dużo tych zwykłych strzelców poborowych, więc trzeba będzie go prędzej czy później zaszarżować, ale na razie zlikwidować generała. Dobra. I wy już możecie biec do przodu. Cicho, wszystko jest pod kontrolą. Dobra, i wy też szarżować. Naprzód husaria, uderzać Polacy! Wy na generała. Szarża. A wy puszować jego główne linie. Ty, a ci tam dobiegli, nice. Gdzie jest ta kawaleria? Tutaj na flance. Jakbyście wytrzymali tymi Ashigaru, aż ci dojadą. Ty, wy macie jeszcze formację klina, sprint macie. Jezus, ile tu jest umiejek. Dobra, odpal szarżę. Zbiegajcie w niego.
Tu zostaw jeden oddział tych. I wy dalej do przodu. Kurde, ucikli wam. Ucikli wam. Szarżuj, 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 szarżuj. Nie stój tak, dzbanie. Atakować! Na wielką Japonię! Dobra, wam to, cyk, cyk, cyk i wbiegać. Szkoda, że jak klikam ten sprint, to oni się zatrzymują. No, straszne rzeczy. Dobra, strzelać po tych. Generowie na flankę, żeby już dobijać, bo oni nie mogą się przegrupować. No, fajna bitwa wyszła. Niby takie potyczki na razie, gówno jednostkami, a zobaczcie, jak to trzeba już kombinować, kręcić, rozumiesz, szponcić, żeby ograniczyć straty. Piękne. No, wróg, Pierzcha, nasi Ashigaru się cofają, swoje zrobili. I teraz nasza kawaleria. Szkoda tylko, że i tyle w tym pierwszej szarży poległo. Myślałem, że oni sobie lepiej tam poradzą. Dobra, ale wojska wroga rozbite, oczywiście nie kończymy, tylko eliminujemy. Oj, 3 oddziały Ashigaru całkiem poległy. To akurat niedobra. Ale się uzupełniamy na terenie wroga. No i będziemy mogli... Aha, Daimyo mu przeżył. Kawaleria was nie dogoni, moglibyśmy naszym Daimyo go ścigać. Ale szczerze, bo jak ja go zlikwiduję, to mu się zrespi kolejny, nie? Bo to jest jego ostatni z jego zrodu. To ja wolę, żeby ten Daimyo był obity na trytytkę, niż żeby on w następnej turze dostał zrespioną nową dynastię. Idziemy w kierunku tej wioski. Tu jeszcze ma posiłki, o proszę. Dobra, ale następną bitwę już będzie piechota liniowa, to już zupełnie inaczej będzie ten pojedynek wyglądał. Zupełnie inaczej. Patrzcie, naszego agenta wykryli. Zamieszki troszeczkę rosną. Wyłączyłem wam podatki, już zadowoleni. Pysznie. Rekrutuj więcej piechoty liniowej od razu, bo tu widzę problemy. Co prawda to jest na szybko rekrutowane, co się da. Ale niepokojące jest to, że on cały czas wystawia nowe jednostki. Sabotować armię nie damy rady, ale możemy zaatakować ten jego garnizon. Tutaj schował swojego daimyo. Co my tutaj mamy? Chłopów. Masę chłopów. 3 tury oblężenia. Na razie kontynuuj siege'a. Doślemy oczywiście posiłki. Kurde, patrz, ci też jeszcze nie dojdą. Straszny mały zasięg ruchu, ale wezmą udział w bitwie jako posiłki. Ta. Co ty gadasz? Bitwa o te Hitachi Fieldsy to jest coś takiego? Wow, ale fajne. Już widzę, z której strony będziemy atakować i gdzie będzie przodem szła nasza piechota liniowa. No i to jest taka wioseczka, bez murów. Faktycznie wioseczka, wróg stoi tam. Pytanie, czy wykorzysta wioskę. My natomiast musimy czekać, aż tam ta piechota liniowa podejdzie tutaj. Także chwilę czasu nam zajdzie. Ewentualnie jak będzie nas puszował, to nawet nie wiem, czy nie będziemy się cofać pod nasze jednostki. Jak nasi śpiesznie się skradają krzaczkami. Kurde, strasznie długo trwa rotacja, jak nie biegną. 1/4 czasu bitwy to będzie oczekiwanie, aż oni z krańcu mapy, z tych gór zejdą i się rozstawią w pierwszej naszej linii jako strzelcy. Mam nadzieję, że ta piechota liniowa i ta siła ognia 200 strzelców razy 3 zmiecie tych po prostu chłopów, bo tu jest prawie 3000 chłopów uzbrojonych, rozumiesz, proste łuki i dzidy. I paliczki da się rozstawiać. Nie wiem, czemu w poprzedniej bitwie nie chcieli rozstawić paliczków, ale jak klikniesz, to oni rozstawiają, proszę bardzo, bardzo ładne paliczki antymasenowe. No dobra, zaczynamy podchodzić, zobaczymy, jak nasza piechota liniowa sobie poradzi. Oni też mają sprint w razie czego i szarże. Wróg posiada dużo łuczników. Chociaż nie, no aż tak dużo tych łuczników nie posiada. Myślę, że jedna salwa powinna rozbić te pierwsze oddziały. No i nasi strzelcy powinni mieć chyba większy zasięg od tych łuczników. Nasza lekka piechota podjazdowa ma już w zasięgu jego chłopów. Kurde, ich jest, ile ich naszych jest? 69. I jedną salwą byli 233 z takiej odległości. Fajni snajperzy, fajni. O, i nasza piechota liniowa zaczęła strzelać. Najważniejsze, żeby ubić ich łuczników i sprowokować ich do szturmu, bo ci łucznicy w teorii, jakby w dużej liczbie, jakby zaczęli nam fokusować, pykać jeden oddział, to mogłoby zaboleć. Ile z szeregów strzela? Jeden szereg na razie. Moglibyśmy was może nieco troszeczkę bardziej rozciągnąć, zwłaszcza, że wróg odpowiedział jednak i strzela po naszych. Bardziej niż po swoich. A zobaczcie, że jak tego wymanewrowałem na zasięg, to od razu przerotował piechotę. Ciekawe. Dobra, podbiegnij całymi, może bardziej nawet w tą stronę. Coś takiego. I... A, w ten park można wejść. A, no to was rozciągniemy jeszcze bardziej.
Jeszcze bardziej was rozciągniemy, aby wszyscy mogli strzelać. No panowie, bo wścieknięci... O, ten strzał on dostał. Wścieknięci japońscy chłopi na was biegną. Dobrze, jakbyście zatrzymali to. 10 tylko? Naprawdę? Weź łucznikami ich asekuruj. Bo oni nie mogą dobiec, to nie ma prawa. Ej, no przecież oni w ogóle nie giną, co jest? Zobacz jak nasi tego. 40 już poległo od tych łuczników. Dobrze, naszych Ashigaru trzymałem za nadrzut. Gdzie są ci elitarsi? Dawaj na flankę. Dobra. Ashigaru do tyłu. Ashigaru do tyłu. Łucznicy i ci zrobili swoje. Strzelaj łucznikami tutaj. Podbiegnij troszeczkę bliżej, żeby boostować moralki. Tu piękna salwa, nice. Nasza kawaleria na flankę. I wy ewentualnie też będziecie atakować. No tu by się przydało strzał artylerii teraz. Kurde, ale 50 piechoty liniowej poległo od tych strzał łuczników. Może trzeba tam wbiec. Kurde, ale nie chcę tracić wszystkich Ashigaru na kolejny mięsny szturm. Weźcie tych łuczników, kontrujcie. Wy nie macie zasięgu? To podbiec jeszcze bliżej. Znowu kolejny próbny szturm. Łucznicy asekurują. Ashigaru przebiegają przez linię. Dobra, cofnęli się, świetnie. Wracać do linii. Ashigaru również za linię strzelców. Świetnie sobie radzicie. Tak trzymać. Obijamy nieprzyjaciela. Kurde, ale tych łuczników to ma sporo. Nie mogę w to wjechać kawalerią, bo to wszystko to są włócznie z tyłu. Kolejny oddział tych biegnie. Okej, łucznicy fokusować. Ashigaru do przodu. Oj, bo mogą dobiec. Mogą dobiec 78. Dobiegną. Tylko po to, żeby się złamać. Pysznie. Dobra, strzelajcie dalej po tych łucznikach. I wiesz co? I weź już chyba tymi Ashigora biegnij. Kurde, to jest 400 łuczników. Patrz ile elitarnej piechoty liniowej poległo. Ty, a ta jednostka to w ogóle prowadzi ostrzał z ukrycia. Oni nie za bardzo ich widzą. Tu mi cały czas miga, że są niby z ukryciu. Więc duchy do nich strzelają. Snajpery. Dobra, wybiliśmy tych łuczników, czy jeszcze ma? Yumi. To są łucznicy. 70, dobra, to jest szarża chyba desperacka ostatniej szansy. Jeb, desperacka szarża ostatniej szansy i prawdopodobnie wróg tak długo trzyma się moralki, no bo tu jest ten daimyo, który się wycofał. A i wam się już strzały kończą. A, łucznikom się pokończyły. Dobra, już resztę wystrzelałem, bo już nie mają łuczników, mają tylko tych chłopów z dzidami. Także możemy na bezpieczną odległość pyrkać do oponenta. Przy okazji nasze świeże jednostki piechoty liniowej mają trening strzelecki. Ty, za murkiem da się chować tutaj, ale wybitne. Dobrze, dobrze. Ej, ile to jest mechanik? Co ty gadasz? Ta modyfikacja jest porąbana. Nasi rekruci mają piękny trening strzelecki. Oho, dużo spearmobu biegnie. Dużo spearmobu biegnie. Tu już raczej bez wsparcia piechoty się nie obejdzie. Także tu rzucamy do walki. Dobra. Gdzie mają generała? A, generał tutaj sobie przejeżdża. Nasza kawaleria już na flankach ukryta, gotowa. Rzucać do tarcia. Ci ronini łucznicy też mogą zaatakować. Okej, żeby zatrzymać ten szturm. Mięsny szturm. O, wojska wroga rozbita. A że to jest walka o osadę, to chyba oni wszyscy powinni zginąć, nie? 336, biliście 98, 218, snajperzy 271, setka. Ale ci łucznicy łącznie setkę naszej piechoty liniowej ubyli. Czyli tak jak myślałem, ale spoko. Jeżeli myślałem, że on będzie strzelał łucznikami, a piechotę pośle do szturmu. I to by najefektywniej mu wyszło, jeżeli chodzi o zadanie strat. A tak to po prostu przyjęliśmy część tych obrażeń, a jego piechota dosłownie nic nie zrobiła. No i nasi Ashigaru przeżyli. Dobra, bo tu idzie kolejna armia. Zrób pokojową okupację. Daj jednego generała, żebyście wy też się uzupełniali. No i tu by się przydał sabotaż, na który nas niestety nie stać. Tak więc rekrutuj dalej piechotę liniową. Tu w tej wioseczce możemy zrobić jeden oddział Ashigaru pomocny. Bo co to idzie? No to są znowu mobiki. Znowu podobna armia jak ta pierwsza. Czy nasz daimyo w końcu awansował? Nie, ale w następnej bitwie już powinien na 100% otrzymać awans. Jak to wygląda? Oni są lekko rozsierdzeni. No i będą przez chwilę rozsierdzeni, ale w tych małych wioskach bardzo szybko się nawracają na naszą kulturkę.
Nasz agent to jest mistrz. Jesień, minus 10 do dochodu z osad. I ty nas chcesz atakować. Dobra. Idziesz w naszym kierunku, to my się cofniemy na Hitachi Fieldsy. Uzupełnienia lecą, dostaniemy jakiś skromny garnizon jako wsparcie. Tu w razie czego są już dodatkowe oddziały. Włączymy opodatkowanie tego regionu. Opodatkowanie tych wiosek da się wyłączyć? Da się wyłączyć. 1300. Tu ciułałem, żeby odbudować flotę, naprawić. Mega drogie w naprawie. Szpiegu. Tu kolejne posiłki idą. Kolejne posiłki. Kolejne Ashigaru na szybko rekrutowane. Ktoś chyba nie ma dostępu. Police Station. Police Station chyba daje tego Metsukę czy coś takiego? I ty masz samurajskie dojo. Świetnie. A zróbmy tak, że te dwa oddziały wyjdą. Wy jesteście na trytytkę zadowoleni. Mogę jeszcze jeden oddział Ashigaru wyciągnąć? Na trytytkę niezadowoleni. Ale spadnie i powinno być na plus. Stań na moście. Tu się w teorii obronimy i wtedy wy szybko pomożecie i kontrofensywa. Znowu zimą będziemy robić kontrofensywę, ale jest jak jest. Aizu dołączyło do wojny z Mito, są dla nas przyjaźni, graniczą z nimi od północy. Chcielibyście sojusz. Chcielibyście sojusz. Tylko teraz tak, bo oni z tego Aizu mogą mi wbić w Hitachi, a ja Hitachi potrzebuję. To Aizu to już ma kolejne prowincje zajęte. Aizu zajęło sojusznika tego Hitachi. Musashi. Jakbym wziął teraz sojusz z Aizu, to nasz sojusznicy będą obtaczać z każdej strony. To z Musashi trzeba zdobyć. Bo tu nawet quest z sagami, no to Musashi sagami to będzie nasz kolejny cel. Chyba na północ lecieć nie będziemy. Dobra. Wolę zaatakować Edo, z którym na razie handlujemy. Potem zerwiemy sojusz i ich zaatakujemy. A północ mieć w miarę... Chciałbyś zapłacić? Za ten sojusz? Jakieś szekielki? Szekielki? Bo na razie handeli nie ma co myśleć. 222 koku szeklowego. No to klasycznie 111 koku szeklowego. No to, że tak powiem, 6,9 koku szeklowego. No dobra. Niech będzie 22. 1? Dobra. Daj ten sojusz. Daj ten sojusz i tyle. I tyle cię widzieli. Mamy sojusznika, jej, który nam może ukraść Hitachi. Ta osada... A, tu są jedwabniki. Farma robali. Która po prostu generuje szekle. A to jest miłe i to już jest nasze. I tego nam nie zabiorą. Ciekaw jestem, jak bot zachowa się przy szturmie na taką wioskę. Czy on ogarnie? Co on ma robić? Jak ma atakować? Czy nie wiem, gdzieś nie będzie się blokował po tej stronie jeziora? Rozpocznijmy bitwę. On z tej strony atakuje. Panie! To mądre z jego strony, bo myślałem, że tutaj, że otwarty placyk, my pyk, bo to jest dużo budynków i krzaczków, to już tak efektywnie szczylać nie będziemy. Dobra, to trzeba się przestawić. Wow, bot pomyślał. Wow. Hop, przestawiamy się. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś plac centralny, że musimy czegoś bronić. Nie wiem, czy tutaj kapliczki je musimy bronić, ale nie widzę tutaj strefy do zajmowania. Jeżeli nie muszę dosłownie stać w mieście i bronić jakiegoś punktu, to się cofniemy po prostu na skraj wioski, żeby nie bić się w budynkach, nie bić się w lesie i wykorzystać naszą przewagę strzelców, nie? No bo lasy ograniczają nasze możliwości, że tak powiem, robienia damage przeciwnikowi. Kurde, chwilę przebiegli, żeby przerotować, są już egzosty. Dobra, ale postoją, to odpoczną, bo ci już tutaj na flance odpoczęli. A ci, patrzcie, biegli tam i już są wyczerpani. To aż chyba troszeczkę za bardzo wpływa na kondycję, przemieszczanie, manewrowanie jednostkami. A może to jest jak w tym, był taki mod od Napoleona, że trzeba było chodzić w formacji kolumnowej, bo w liniowej jak przemieszczałeś na dużą odległość, to się bardzo szybko męczyli. W przeciwieństwie do tej formacji marszowej, kolumnowej. No dobra, proszę Państwa. Mamy mocną linię strzelców. Mamy naszych nowych wieśnioków,
którzy przed chwilą jeszcze na śmierć i życie bronili nas, żebyśmy nie zdobyli tej osady, a teraz na śmierć i życie będą bronić... Oj, bo tu już atakują. Będą walczyć po naszej stronie, oczywiście jako mięsko armatnie zostanie rzucone do ataku. Ci strzelcy wymanewrowali nas na zasięg. To posłać naszych łuczników. A może jednak nie? Wy nie strzelacie? A bo oni się schowali, dobra. No to powinniśmy w kilku dobrych salwach się ich po prostu pozbyć. Nasza kawaleria tam już na flance jest przygotowana do szarży. Dobrze. Łucznicy, stójcie tak jak staliście. I wróg mocno atakuje z tej strony. Także możecie troszeczkę skrócić linię i wy też skrócić linię. Dobrze, idealnie, pysznie. Tegom chciał. No i zrobić rzeź. Oni nie mają prawa dobiec. Oni nie mają prawa dobiec. Żywi. A martwi nie mają głosu. Ostrzelać ich. Fale tych. Właściwie może już mobiki do szarży. Garnizon. Mobyki do szarży, atakować! Macie sprint? Nie macie sprintu, niczego nie macie. Atakować tych. Kurde, trochę tutaj tych strzelców posiada. Troszeczkę. Poślij tą naszą piechotę do szturmu na tych ich strzelców, na flankę. Zainspiruj chłopów. Zainspiruj tych chłopów. Dobrze. Biegnijcie. Ci pięknie w nich wejdą. A ci powinni nie dobiec. No idealnie. To jest wrogi generał. Nie wiem, czy nasza jazda poradzi sobie z wrogim generałem, bo to jest samurajski generał. Więc może być problem. Ale salwa, ale ich tutaj zmiotło. Nasi samuraje dokończą roboty. Dokończą robotę? Proszę się cofnąć. Dobra, i chłopi mogą biec dalej. Pysznie, uciekli. Samuraje ronini do przodu. Ej, w ogóle ta modyfikacja ma potencjał, żeby zrobić pod same jednostki tradycyjne, bo tu jest cała pula roninów, które można rekrutować i można się wtedy faktycznie bawić pod same tradycyjne jednostki. To miałoby sens, to miałoby ręce, rozumiesz, fizykę bytu. Rozumisz? Rozumisz. Naprzód chłopi, szturmować! W sumie kawalerią to bardziej będziemy ścigać to, co ucieknie. Dobrze, bonus do szarży, wbić tutaj. Dużo tych strzelców. Pięknie. To wszystko naszymi mobikami, którzy ładnie tankują damagę. Od naszych i od oponenta. Dobra, wy z tej strony flankować. I wy tutaj. I polujemy na wrogiego chyba dajmy generała. O, ci spanikowali, trudno, ale to są chłopi. Oni od tego są. Wy już ścigajcie kolejny oddział, aby go wybić do zera. No i wrogi generał, nie wiem czy poległ, czy uciekł. Strzelać, wybić wszystko. Dobrze, jedyne co w sumie straciliśmy to trochę tych... Chociaż nie, nasi strzelcy lekutko oberwali. Ale główne uderzenie przyjęli na siebie ci chłopi. Nasz daimyo powinien awansować. Ty no patrz ile on jednostek wystała z tych wiosek tego wszystkiego. Dobrze, ale to cały czas są bardzo taleniutcy poborowi chłopi, których po prostu będziemy masakrować salwą naszych jednostek. Tylko nie może być ich za dużo. Dobra, teraz żeby ważne perki się rosowały. Bardzo ważne. Bardzo dobre, mocne perki, rozumiesz? Bo to jest tak ciężko wylewować generała, widzę. Coś dobrego, proszę. Proszę, Zajączek zasłużył. Dla widzów taką serię zmontował. Żołnierz Konfederacji. +1 do szarży wszystkich jednostek pod jego dowodzeniem. Doktor. +10 do uzupełnień jednostek tej armii. Teraz pytanie, czy chcemy uzupełnienia? 10%? Czy +1 do szarży? No docelowo robimy chyba nowoczesne armie. How you fight them, Yankee, whatever they may be found, sir. O, weźmiemy tego konfederackiego żołnierza, a potem weźmiemy dzielnicę handlową z tymi Yankesami z USA. Nie no dobra, daj doktora, +10 do uzupełnień. Dobra, a jakie wygląda drzewko rozwoju? Mele atak bodyguarda, dowodzenia kiedy się broni. To jest standardowe drzewko z podstawki, jest? Prawdopodobnie tak. Ty, skoro my możemy się uzupełniać na terenie wroga, mamy +10 u tego, u doktorka, to możemy polecieć tutaj w logistykę. To będzie kolejne 2 i tak dalej.
Fajne. Fajne, teraz mamy dużo szybsze uzupełnienia. Pytanie, czy my chcemy ścigać nieprzyjaciela? Za jedną turę będzie technologia pod artylerię, świetnie, a my oczywiście ścigamy nieprzyjaciela. Zrobimy tak, że ty staniesz po środku, żeby ewentualnie wspomagać bitwę z tymi dwoma armiami, a nasze główne siły gonią, bo to są głównie Ashigaru i generałowie, nie? On tutaj jakiś Volkssturm rekrutuje. Gonimy go i dobijamy. No, bez strat na automacie, ładnie. To zawsze trzeba sprawdzać, no bo tak to by na przykład nam tych samurajów dobiło i to byłaby katastrofa. No i dobra, idziemy. Aha, bo tu są jeszcze te Shimona, kolejne Fieldsy i Hitachi jako stolica regionu. Po czym my podzielimy siły? Nasza flota już płynie. Za jedną turę będzie pod stolicą nieprzyjaciela, żeby ostrzeliwywać. Wróg, z tego co donosi nasz szpieg, posiada tylko niewielki garnizon strzelców i znowu na pośpiesznie rekrutowanych jednostek. A, no tak, rebelie. -6, zadowolenie spada, proszogun rośnie. Zrobimy tak, jedną turę płacicie podatki, rekrutujemy wam garnizonową jednostkę. Wyciągamy jednostkę z Shimosy jako wsparcie, żeby uniemożliwić wybuch rebelii. Tutaj spadnie niezadowolenie, wzrośnie, proszogun rośnie, także wszystko się zgadza. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, że jesteście tak samo jak Zajączek podjarani tą piękną modyfikacją do Shoguna. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć, cześć.